Dzień dobry, witam. Kolejny vlog serwisowy. Mam nadzieję, że wszystko się udało zmontować, bo mi się zachorowało. Chłopaki przynieśli jakiegoś wirusa, oczywiście ze szkoły. No i tydzień musiałem sobie poleżeć w domu. Co prawda czułem się już dobrze kilka dni temu, ale wolałem zostać, bo wiem, że jest to wysoce zaraźliwe i zjadliwe, a nie chcę tutaj dobić reszty tych współpracowników, którzy jeszcze chodzą zdrowi w miarę, więc a to i tak jest tragedia, co tu się odwala. Praktycznie no, nie ma kim robić, no bo no, wszyscy po kolei chorzy. Nie? Dobra, przypominam że o narzędziu do filtrów, no i że cały czas rekrutacja na mechanika, elektromechanika trwa. Lecimy dzisiaj dwa takie główne tematy i obydwa dotyczą ciągników serii 6010. Lecimy. Zanim Wam opowiem o tym ciągniku, do którego robimy silnik, tam jest więcej, to powiem Wam o tym ciągniku. To jest jeden z dwóch ciągników, które przyprowadził nam klient. Jeden z nich właśnie to jest ten, czyli model 6010 SE i on pierwszy wjechał na warsztat. I co przy nim robimy? Słuchajcie, z takich największych tematów to jest układ wtryskowy. Tutaj taka ciekawostka, pompa poszła do weryfikacji, da się ją zrobić. Za niegłupie pieniądze wjeżdżają oczywiście nowe, oryginalne wtryskiwacze i ciągnik będzie sobie żył dalej. Tutaj wyniki kompresji, bo była mierzona kompresja na cylindrach, wyszły powiedzmy jeszcze dopuszczalnie, także nic nie tykamy i zostaje to tak jak jest w nominale ten silnik. Jeśli chodzi jeszcze o silnik, no to musimy oczywiście zrobić układ wentylatora, całą wymianę filtrowo-olejową. Zawieszenie przedniej osi, tutaj czyli tulejki stworznie, nie wiem czy będzie trzeba tulejować czy nie, to się jeszcze okaże. Potem jeśli chodzi o kabinę, to mamy tutaj pracę przy rewersie, no bo jest to w stanie tutaj strasznym. Ten element cały do zamówienia nowy, dlatego że to jest wszystko tu w całości, a to wszystko jest tutaj tak wybrane, wytarte, to są jakieś stopy w ogóle aluminium, także no ciężko, to ocaleje. No i ta cała tutaj dźwignia z tym przegubem, to wszystko tutaj, no niestety, ale no nie da rady po prostu, nie da rady tego tutaj zregenerować, no. Plus jeszcze dodatkowe elementy na dole prawdopodobnie tam przy skrzyni biegów, gdzie to wszystko wchodzi. Przy okazji wymiana siłownika kierownicy i to mamy tutaj z kabiny. Jeśli chodzi o hydraulikę, to tam wiem, że przy sekcjach jeszcze musimy coś podziałać. Tam niestety, ale też to nie domaga do końca. No i z takich jeszcze grubszych tematów, no to robimy cały tylny podnośnik, no bo ten ciągnik z tym podnośnikiem pracuje, a tu już straszne luzy były. Wszystko ładnie na palecie złożone, tu zdemontowane, no i Tomek sobie będzie przystępował do składania. No i jeszcze taka ciekawostka, montujemy tutaj przy tym ciągniku Power Beyonda, kostkę, która dziś pewnie wejdzie w tych okolicach, dlatego że pewnie tutaj jest potrzebny zmienny wydatek, żeby zaoszczędzić trochę mocy ciągnika. No i jeszcze z takich rzeczy, które mamy do zrobienia, to wiem, że coś jest tam przy wycieraczkach nie tak, trochę wycieków jeszcze przy silniku, to też wiadomo, to usuniemy, poduszki pod kabiną do zrobienia, no uszczelnienie też układu wydechowego, być może tam trzeba coś wymienić. Wiem, że przy osi tutaj, nie przy osi, przepraszam, z przystawki gdzieś nam mamy chyba jakiś wyciek od przedniego napędu, także to też jeszcze musimy zrobić. No a teraz już sobie tutaj Tomek działa raczej dzień przy dniu, więc te prace będą raczej dosyć już teraz się posuwały do przodu, no bo musimy brać drugi ciągnik klienta, a tam jest chyba 6610. No i teraz o drugim ciągniku chciałem powiedzieć, to więcej tematów. Model jest 6210. Najpierw Wam pójdę, słuchajcie, do ciągnika, co nieco zaprezentuję, to znaczy w sumie to nie ma co prezentować tutaj, bo tu prawie nic nie ma. O, jest sama rama. I teraz jak to wygląda, słuchajcie. Jeśli chodzi o ramę, no to mamy tak, że
Oś pojechała do tulejowania. Tu też w ogóle tego ciągnika tam ładować pojechał do robienia, ale to robi nam firma zewnętrzna i jest tam w trakcie. Także to się robi. Silnik mamy tam, dlatego zaraz pójdę wam go pokażę. Wymieniamy przy tym ciągniku, jak już jestem przy ciągniku, to wam powiem, co jeszcze tutaj robimy. No będziemy wymieniać całe oświetlenie i w ogóle naprawiać całą instalację od oświetlenia prawdopodobnie, bo tu są w ogóle problemy, nic za bardzo nie działa. Naprawiamy tylne zwolnice, obydwie, dlatego że są w stanie kiepskim, tu straszne luzy. Zbiornik oczywiście to wymontowany jest, no bo się myje. Jeśli chodzi o zbiornik, no to jest układ paliwowy też do zrobienia i tutaj właśnie to jest ten przypadek, gdzie niestety, ale pompa wjeżdża nowa, no bo tu nie ma co zbierać, jest za dużo rzeczy do wymiany. Łącznie chyba nawet z obudową, to bez sensu, żeby to robić. Oto przedraża, po prostu przedraża zakup nowej pompy, więc po co? Lepiej, jeżeli jest dostępna jeszcze, to wziąć nową. Potem co jeszcze, słuchajcie? No przednia oś, jak przyjedzie z tulejowania, to jeszcze musimy porobić zwrotnicę, zwolnicę przejrzeć. Jesteśmy w trakcie naprawy tylnego WOM-u. No nie ma, widzicie, zdjęta jest obudowa. Tu jest problem ze zmianą prędkości. Wiem, że któraś z prędkości nie wchodzi. Robimy przystawkę przedniego napędu. Tutaj tylko uszczelnienia łożyska i pierścionki. Robimy cały podnośnik, słuchajcie, tu już nawet widzicie zamontowane część. To się robi. Przegląd P50 mamy zrobiony, wywiana lusterek tak naprawdę, czy tam naprawa, no tam nie ma, no to tam musimy zrobić. Do silnika zamontujemy grzałkę, ale to po remoncie, dlatego że silnik tu się remontuje. Wymiana poduszek kabiny. No i tak by było, myślę, tyle z grubsza. No ciągnik jednak troszeczkę tutaj godzin zrobił, też układ wydechowy będziemy też na pewno odtwarzać. Także trochę tego, słuchajcie, jest. A ja idę, słuchajcie, do silnika, dlatego że tam jest więcej do pokazania raczej. No bo tutaj, no to co, mamy elementy silnika, powyjmowane jakieś tam elementy z kabiny. No tam w kabinie też jeszcze coś pewnie będziemy robić, ale to takie raczej kosmetyczne tematy typu, żeby tam wszystko działało, jakieś przełączniki. Wtedy, nie wiem, czy tam coś z tą podsufitką będziemy robić, czy nie, to czy oni sobie sami to zrobią, no bo generalnie nie mamy żadnej firmy, nigdyśmy nie korzystali z usług żadnej firmy, która takie rzeczy robi. A żeby tą podsufitkę tu zrobić, to faktycznie trzeba byłoby wymontować trochę rzeczy. Nawet nie wiem, czy nie trzeba po prostu unieść dachu i rozmontować tego dachu do góry. No tak mi się wydaje. Tak pamiętam, jak robiliśmy tamten ciągnik po crashu, to faktycznie trzeba było to od dołu wszystko składać po kolei, nie? No, czyli tu cały dach był do rozebrania. Więc nie wiem, czy te chłopaki sobie to robić, czy po prostu jakoś sobie to tam podwieszą na razie. Tutaj MK, no niestety Paweł nam się rozchorował i niestety, ale nie wiem, czy ten ciągnik po prostu, nie wiem, czy chwilowo, czy na stałe nie wróci do klienta, żeby przepracować chociaż wiosnę, no bo tu jest problem taki, że no brakuje mocy temu ciągnikowi, on ze 170 koni wypluł tylko 120 tam z jakimś kawałkiem. No tak pracuje niby okej ten silnik, ale mocy brak. Tu już wiem, że ten ciągnik ma jakąś historię tuningów, innych rzeczy, ale no tej mocy uciekło dużo i teraz Paweł zaczął ten ciągnik tutaj diagnozować, ale niestety musiał przerwać, tak? Musiał przerwać, bo się rozchorował. Nękają nas choroby. I wracamy do silnika od tamtego ciągnika, czyli tak podsumowując, pompa wjeżdża nowa wtryskowa, wtryski oczywiście nowe. Silnik robimy, słuchajcie, kapitalnie, dlatego że tu wyszła tragicznie kompresja, to pamiętacie. Macie teraz na obrazku. Natomiast po otwarciu silnika nie jest tak tragicznie. Tu musiałyby być bardzo regularne wymiany oleju, słuchajcie, dlatego że zobaczcie, ciągnik ma tam 20 kilka tysięcy godzin. No i patrzcie, w jakim stanie jest wał, zobaczcie. On jest bardzo w ładnym stanie, nic nie porysowany, nawet on nie wymaga polerki ten wał. W bardzo dobrym stanie zachowany. Tak samo wałek rozrządu i tak samo wałki balansera. I to widać nawet, słuchajcie, po panewkach, że one noszą normalne ślady użytkowania. Tu jedynie w tej jednej coś tutaj jakby kiedyś raz może przeleciało. Natomiast naprawdę trzeba przyznać, że tutaj wymiany oleju to były. Tylko po prostu pewnie zmęczenie, tak? Zmęczenie pewnie i być może gdzieś coś
może on pociągnął ten silnik, bo są po prostu trochę porysowane tuleje i dlatego tutaj nam ta kompresja zginęła. No a że są porysowane, no to no nie możemy już tego tak zostawić, no bo co, to będzie brało dalej olej. Trochę bez sensu. Jakieś tam ubytki już powiedzmy, że też jakby nie wiem, czy gdzieś tam może od płynu delikatnie. No, coś tu się zaczęło dziać. Jako tako przegrzane nie są, no ale te rysy niestety no, spowodowały, że tej kompresji po prostu brakło, bo pierścienie się niestety zjadły. Tu mamy tulejki wszystkie, no, panewki. Naprawdę to jeszcze naprawdę nie wygląda najgorzej, także to typowo po prostu wyeksploatowane. Dostanie ten silnik nowe, słuchajcie, życie. I myślę, że będzie śmigał. Pompę dostanie nową oleju, no bo po takim przebiegu to raczej jej podziękujemy. Pompa wody, no i całe zestawy naprawcze, wszystkie tutaj panewki, uszczelniacze, rurka też łącząca. Jak wymieniacie, słuchajcie, pompę oleju, to tą rurkę też wymieńcie, bo ona się uklepuje często i tam później jest luźna w tych otworach, tam gdzie siedzi na o-ringach. A to są zawsze jakieś tam ubytki, mogą być ciśnienia, a po co to? Tam mamy też końcówki od osi, to wszystko będzie nowe. Silnik się składa, tu ma Krzysztof umyty już ten blok, wyczyszczony. Czeka na otrzymanie tulei. Nawet nie, tuleje to mamy chyba w środku już. Tak, tuleje są w środku. Dlatego sobie Krzysztof to zabezpieczył. I brakuje nam dosłownie, słuchajcie, 2 tulejek od wałków balanserów, które tam widzicie. I może Krzysztof sobie dalej ten ciągnik składać, a po prostu w tym czasie dzisiaj się wziął za przystawkę, także te prace tutaj dosyć tak zaczynają, nawet bym powiedział, że przyspieszać. Klient dopomina się o zaliczkę, to też nas cieszy, ale no, chcemy zrobić dopiero tą zaliczkę gdzieś tam, jak powiedzmy zjedzie coś więcej części, może tą pompę jak dostaniemy, to wtedy wyfakturujemy ją, już nie będziemy żadnych proform robić, bo to później życie trudne przez to. No i taki ciągnik, ten ciągnik by nam powiedzmy wyjechał. Czy warto w taki ciągnik wsadzić tyle pieniędzy? No trudno mi powiedzieć. No, myślę, że klient tutaj wsadzi dosyć sporą kwotę. Zresztą wy kojarzycie ten ciągnik, to jest Radka ciągnik, on tam też ma kanał. No my troszeczkę tu byliśmy przerażeni tą skalą, no ale on mówi, że ten ciągnik u nich robi naprawdę konkretną pracę i wolą zainwestować w ten ciągnik niż kupować nie wiadomo też co. Nowego nie chcą, więc a nowy to też jest wiadomo, no niemały wydatek, tak? No i tak to słuchajcie wygląda. Autopowera nie ma, odebrany przez klienta. W ogóle te 4 ciągniki wyjechały, więc teraz znowu się musimy rozpędzić z innymi robotami. Robimy tam coś jeszcze też zaległego na wyjeździe. Ale niestety nękają nas choroby. Jest nas jeden mniej w tym momencie przez 2 miesiące. Miejmy nadzieję, że tylko przez 2 miesiące, a to też ma znaczenie na pewno. No i na to się nałożyły na pewno też te dziwne sytuacje, które nas przeciągnęły z innymi ciągnikami. No i finał taki, że niestety plecy są, ale za oknem dzisiaj pogoda u nas zimowa, a ja nagrywam ten odcinek, słuchajcie, 8, tak? 28 nagrywam i 28 to oglądacie o 18. Także no, wali się śnieg za oknem. Rano było -2 u nas. Jutro ma być -5. Także no, pogoda taka zimowa. No ale od przyszłego tygodnia już taka ta wiosna ma się zacząć rozkręcać. No i musimy z tymi ciągnikami wylatywać. A no mamy jeszcze troszeczkę pleców, bo takie 5 ciągników byśmy musieli jeszcze zrobić. Tutaj będziemy intensywnie z klientami gdzieś tam na łączu, tak żeby gdzieś tam optymalnie to jakoś jeszcze przeprowadzić. No, co roku taka sytuacja się zdarza faktycznie, ale ten rok taki ciężki. Gdzieś tam trochę się rozpędziliśmy chyba z ilością tych maszyn, które przyjęliśmy za mocno po prostu. Taki chyba jest wniosek. Ja też ten temat przekazywałem Piotrowi w tym momencie, jakby żeśmy te ciągniki przyjmowali. Może gdzieś tam go trochę nie pohamowałem. Może moja wina w tym jest troszeczkę. Ale mówię, nie mamy Adama przez 2 miesiące co najmniej, więc to też ma znaczenie, bo to jest jeden mechanik, który jednak kilka ciągników by w tym czasie zrobił i nie byłoby tego problemu. Dobra, słuchajcie, żegnam Was z Dominowa, z zimowego Dominowa. Piękna zima tej wiosny, tak bym powiedział. Zresztą macie teraz urywek za oknem, co się dzieje. Ale w sumie jeszcze jest czas. Tak naprawdę w marcu jak w garcu, kwiecień, plecień, także spokojnie jeszcze ta wiosna może się zrobić nawet za 2 tygodnie. I nic się w zupełności nie wydarzy, bo przyroda sobie to nadrobi. Już nieraz tak bywało.
Dobra, trzymajcie się ciepło i przypominam, jeżeli chcielibyście u nas podjąć pracę, macie doświadczenie, to myślę, że nie gorzej niż w autoryzowanym serwisie u nas się pracuje. Pozdrawiam, cześć.